Cześć, tu Marek, Desor w biegu. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć Desor w biurze, bo pokażę Wam coś zupełnie innego. Słuchawki Shokz Opencom 2, czyli słuchawki również z przewodnictwem kostnym, czyli jak te, które używam na co dzień do treningów, ale takie z funkcjami już bardzo profesjonalnymi, które są dedykowane do pracy biurowej. Pracuję dość często właśnie z komputerem, z telefonem, często prowadząc rozmowy. Zależy mi na komforcie, na tym, by być dobrze słyszanym, by dobrze słyszeć i by było mi wygodnie. Dobra, pierwsza rzecz. Wybrałem te słuchawki ze względu na ich wygodę. Przewodnictwo kostne jest o tyle fajne, że są na pewno też dużo lżejsze od tych takich mocno słuchawek na uszy. Te ważą 35 gramów, więc nie mam problemu korzystać z nich przez cały dzień. Zdarza mi się, że jak je zakładam rano, tak kończę pracę, to je dopiero ściągam. Nic mi tu nie przeszkadza, nie uwiera. Jestem przyzwyczajony do tego pałąka. Dzisiaj przyszedłem w ogóle do pracy trochę wcześniej, tak żeby móc nagrać tą recenzję. I zobaczcie, tutaj jest dość spore biuro. Podniosę się może na chwilę. Na razie jest całkiem puste, ale już niebawem zaczną się schodzić ludzie i zacznie się robić głośno, zacznie się robić gwarno, co sprawia, że na pewno jakość połączenia mogłaby na tym ucierpieć. Dlatego właśnie takie rozwiązanie z mikrofonem, który łapie przede wszystkim mój głos, a nie dźwięki otoczenia. Pokażę Wam to na dwóch przykładach. Jednym teście takim biurowym, drugim samochodowym. Dobra, teraz obiecany test biurowy. Jak widzicie, ja lubię podwójne espresso. I teraz tak, jednocześnie robię kawę i jednocześnie jestem połączony słuchawkami z drugim telefonem, gdzie nagrywa się jakość rozmowy. Teraz będę przeskakiwał między rozmową telefoniczną, tak jak teraz. Właśnie robię kawę, słychać mnie na telefonie, a teraz słychać mnie z GoPro. Sami możecie ocenić jakość, z której strony słychać lepiej. GoPro wyposażone jest w ten mode taki z mikrofonem, a rozmowa telefoniczna odbywa się za pomocą Opencoma. Dobra, tak jak obiecałem, teraz kolejny test samochodowy. Dojeżdżam do autostrady, tak żeby móc jechać odpowiednią prędkością i zaraz będę mówił, ile jadę na godzinę i będziecie słyszeć, jak to słychać po prostu w samochodzie. 100 na godzinę, 120, 140, więc tyle, ile jest dozwolone na autostradzie. Dobra, za chwilę zwalniam i się przełączam na Opencoma. Witam ponownie, jestem na Opencomie, 100 na godzinę, jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. 120 na godzinę, no i zbliżamy się do 140 na godzinę, teraz jest 140, więc też tyle, ile można. Jesteśmy już po próbie zarówno biurowej, jak i samochodowej. Jak sami widzicie, tak naprawdę komentarz wydaje się być zbędny, ze względu na to, że poziom wyciszenia, jakość dźwięku przy wykorzystaniu Opencom 2 jest w porównaniu czy to do zestawu głośno mówiącego z samochodu, czy GoPro nieporównywalna. Dobra, ta część testu miała nie powstać, ale nie byłbym sobą, gdybym jej nie nagrał. Pierwotnie film był skręcony, ale obudziłem się w nocy i stwierdziłem, nie, to nie może tak wyglądać. Coś sportowego musi przecież być u Desora w biegu, tak? Więc mamy dzisiaj Opencom 2 i test rowerowy. Pierwsze, jak pasuje, jak widzicie, razem z kaskiem i z okularami wszystko pasuje idealnie. Bardzo dobrze słychać i to, co jest mega istotne, to bezpieczeństwo, tak? Słyszymy otoczenie, to jest klucz tych słuchawek. Wszystkie Shoksy, jakie testowałem sportowe, również testowałem pod kątem właśnie tego bezpieczeństwa. To jest idealne, bo słuchamy sobie muzyki, ale słyszymy też wszystkiego dookoła. No to może jak jestem teraz w lesie, to nie ma to takiego wielkiego znaczenia, ale jak wyjeżdżam na drogę, no to ma to znaczenie zdecydowanie. Za chwilę
najważniejszy, kluczowy test, bo pytaliście mnie parę razy, jak te słuchawki, jak słuchawki Shoxa działają na rowerze i czy da się jeździć i rozmawiać. Sam jestem ciekaw tego testu. Dobra, teraz możemy sprawdzić. Jedziemy 15 na godzinę. 15 na godzinę, więc taka w sam raz na pogawędkę, bez jakiegoś większego spięcia. Teraz trochę zawiało. Ciekawe, czy to będzie słychać. Rozpędzimy się do 20. 20, 22. Dobra, przy prędkości 22 to jest tempo, które można sobie fajnie utrzymywać i rozmawiać. Jadę 29 na godzinę, 33 na godzinę, zobaczcie, 34. Dobra, jeszcze jedna rzecz, sterowanie słuchawkami na rowerze. Jest bardzo proste ze względu na to, że tutaj posiada guzik funkcyjny. Jak go naciśniemy raz, to włączamy, wyłączamy muzykę. Jak 2 razy przywija do następnej, jak 3 razy cofa nam piosenkę wstecz, więc bez problemu możemy sobie sterować muzyką. OpenCom 2 na rowerze. No to tak, muszę je pochwalić za jakość dźwięku, za to, jak on dociera do mnie, za to, że słyszę otoczenie i że łatwo jest nimi sterować, bo wszystko jest w zasięgu jednej ręki. Jeżeli chodzi o jakość rozmów, to przy prędkości 10, 15, 20 na godzinę, a nawet 25 jakość jest bardzo fajna. Jeżeli jednak łapiemy jakiś boczny wiatr albo jedziemy z prędkością powyżej 30 na godzinę, co samo z siebie tworzy duży powiew wiatru, to sprawia, że ta rozmowa już jest trochę mniej komfortowa i słychać te zakłócenia. Kolejną ważną funkcjonalnością jest właśnie ten kontakt z otoczeniem, bo jak widzicie, są tu ludzie, z którymi też współpracuję, więc czasami coś do siebie mówimy. Gdy mam te słuchawki takie całkowicie na uszy, to sprawia, że czasami ten dźwięk nie dociera. Ktoś coś do mnie mówi, ja go nie słyszę, więc muszę je ściągać. W tym przypadku pięknie. Otoczenie całe słychać, więc to jest to, na czym przede wszystkim mi zależy. Mogę z kimś rozmawiać, skończę rozmowę na przykład na Teamsie, bez problemu mogę rozmawiać tu, bez zmiany tych słuchawek. Czasami nawet jak prowadzę tą rozmowę, ktoś coś do mnie mówi, no to i tak to słyszę, tak więc to jest po prostu rewelacyjne rozwiązanie. Bateria i ładowanie to jest coś dość istotnego. Mi zdarza się pracować po naprawdę kilka godzin non-stop w tych słuchawkach. Przełączam się tylko ze spotkania na spotkanie, więc takie częste ładowanie może być uciążliwe. Tutaj producent zapewnia 16 godzin rozmów, ewentualnie 8 godzin muzyki. Ja z tych słuchawek korzystam bardzo dużo, aczkolwiek zdarza mi się czasami ładować raz na 2 dni, czasem 3 dni. W zależności od konieczności. Jak dostaję informację, że battery low, to znaczy, że mam jeszcze jakieś pół godzinki, może nawet trochę dłużej, na to by je podpiąć. To, co jest fajne, to to, że jeżeli je podepniemy chociaż na 5 minut, to wystarczy, aby rozmawiać przez 2 godziny. To jest już wtedy naprawdę bardzo fajny czas. To też sprawia, że między spotkaniami, jak mamy chwilę przerwy, idziemy do toalety albo cokolwiek, to wtedy możemy sobie na moment podpiąć i już dalej funkcjonować. Na początku muszę też powiedzieć, że Shoxy są dostarczane w takim etui, bardzo fajne, twarde, nie boimy się, jeżeli są gdzieś w torbie razem z laptopem i innymi gadżetami, to im się naprawdę nic nie stanie, nie musimy się o to bać. Do tego etui jest najbardziej eleganckim etui z wszystkich Shoxów, jakie mam. Ja na co dzień w domu pracuję na MacBooku, w pracy pracuję na HP-ku, czyli mam oba rodzaje, czy to iOS, czy to Windows. Słuchawki są kompatybilne i z jednym systemem, i z drugim. Tak samo z różnymi programami do komunikacji. Ładne pudełko, w nim znajduje się również loops, czyli taka końcówka, którą podłączamy do komputera. Ma 2 główne cele. Pierwszy to jest to, aby zwiększyć zasięg słuchawek. To biuro jest dość duże. Nie wiem, czy mój mikrofon to wytrzyma, ale przejdę się i zaraz Wam dam znać. Za każdym razem, gdy wycofujemy się już tak daleko, że tracimy połączenie z komputerem, to wtedy słuchawki dają nam znać, że zerwało się połączenie. Tutaj jestem całkowicie po przeciwnej stronie biurka i nic takiego się nie zadziało, więc ten zasięg jest całkowicie wystarczalny nawet na bardzo duże powierzchnie. Do 30 metrów myślę, że jest nawet ten zasięg trochę dalszy aniżeli te 30 metrów. Co fajne, jeżeli faktycznie wyjdziemy już poza strefę zasięgu, a tylko wrócimy do komputera, one automatycznie się połączą. Jeżeli poszedłbym teraz na przykład do kuchni z tymi słuchawkami, która jest dość daleko stąd,
na pewno straciłbym połączenie, ale wracając, od razu, jeżeli jestem już w zasięgu, on się bezpośrednio łączy. Drugą funkcją tego loopsa jest to, że on się świeci na różne kolory. W momencie, jak jesteśmy połączeni na Teamsie, jak w ogóle słuchawki są połączone z komputerem, to się świeci na niebiesko. Jeżeli łączymy się na Teamsie, to jesteśmy odmutowani i możemy mówić, świeci się na zielono. Jeżeli na przykład chcemy, tutaj jest bardzo fajna funkcjonalność, na końcu mikrofonu mamy przycisk. Jeżeli sobie go naciśniemy, to od razu nas wycisza, więc jeżeli coś nas wkurzy, ktoś nas zdenerwuje, to jak zobaczymy, że świeci nam się czerwona lampka, to na spokojnie możemy sobie pod nosem coś na ten temat powiedzieć. Tutaj jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Pamiętajmy, po co są te słuchawki. Te słuchawki są do pracy biurowej. Oczywiście też mi się zdarza, że puszczam sobie jakąś muzykę, na przykład na skupienie, żeby mi się lepiej pracowało, ale nie wymagam od nich, żeby była studyjna jakość, tak? Wymagam od nich tego, abym dobrze słyszał rozmowę, abym ja był dobrze słyszany i aby muzyka, którą sobie puszczam, która pomaga mi się zmotywować do pracy, była na odpowiednim poziomie. Oczywiście to jest technologia kostna. Tutaj, jeżeli kupicie sobie jakieś słuchawki takie wypasione, zatykające pełne uszy, no to nie wymagajmy, żeby z takiej technologii dźwięk był taki sam, bo to jest zupełnie coś innego. Nie możemy tego nawet porównać. Tutaj chodzi o to, by właśnie dobrze współpracowało ze środowiskiem po prostu biurowym. Dobra, przejdźmy do minusów może tych słuchawek. Tak naprawdę tych minusów nie ma jakoś specjalnie dużo. Mi przychodzi jeden, a w zasadzie takie dwa. Jeden to jest dość mały ze względu na to, że tutaj mamy wyciszenie, jak sobie naciśniemy na przycisk i odwrotnie, jeżeli chcemy znowu mówić, naciskamy na przycisk i jest OK. To, czego mi trochę brakuje, to to, żeby wystarczyło zrobić tak. Tutaj jest ten guzik, tak więc jest to mały minus, aczkolwiek gdzieś tam jest. Drugim minusem jest aplikacja. Shokz ma bardzo fajną aplikację na telefony, ale nie wiedzieć czemu te słuchawki z nią nie współpracują, więc parowanie między różnymi urządzeniami, bo tak, można sparować z dwoma naraz, czyli całkiem rozsądnie, całkiem zasadnie, bo mam sparowany telefon służbowy, mam sparowany komputer. Jeżeli chcę sparować to z czymś innym, no to wtedy tutaj przy kombinacji guzików również można to zrobić. Nie ma żadnego problemu w tym, aczkolwiek w aplikacji byłoby na tyle wygodnie, że sobie po prostu przełączam, z czym chcę być połączony. Tak działają inne słuchawki Shocksa, które też testowałem i tam się to sprawdza, więc dla mnie to jest minus, bo zostałem przyzwyczajony do tamtej wygody, no a tu trzeba się trochę pobawić, żeby przeskakiwać, jeżeli korzystamy na przykład z 3 urządzeń. To też sprawia to, że aktualizacja tego oprogramowania słuchawek również musi się odbywać przez połączenie z komputerem, co u mnie trochę jest problematyczne ze względu na to, że muszę go łączyć z komputerem prywatnym, z którym bardzo sporadycznie używam tych słuchawek. Wodoodporność. Tutaj myślę, że nie ma co jakoś dużo debatować na ten temat. IP55, czyli jest bardzo znośna, tym bardziej jak na warunki biurowe. Rzadko kiedy mi tu pada. Jeżeli idę na spacer na dworze, a pada deszczyk, też się jakoś specjalnie tym nie przejmuję. Nie zdarza mi się też tak bardzo pocić w pracy, żeby mi to jakoś przeszkadzało, więc całkowicie jestem spokojny o to rozwiązanie. Za chwilę możecie sprawdzić test u mnie w domu, bo jakby nie było, na home office też pracuję. Witam na moim home office. Zdarza mi się pracować z domu, więc te słuchawki również muszą się tutaj sprawdzić. Nie będę wiele mówił ze względu na to, że test już sam w sobie jest dość długi. Sprawdziłem je pod wieloma względami, pod wieloma aspektami. Ale pracując z domu zdarza się, że dzieci bawią się w pokoju obok albo za ścianą gdzieś tam sąsiad wierci wiertarą. To wszystko sprawia, że tym bardziej istotny jest mikrofon i to, czy zbiera to, co powinien zbierać, czyli głos, czy otoczenie całe dookoła. Tutaj, jak zobaczyliście na poprzednich testach samochodowym czy biurowym, również w domu rewelacyjnie się sprawdzają. Istotne są jeszcze dwa aspekty. Jeden, jeżeli jestem w domu, chcę czuć się komfortowo. Czasami chcę być w krótkich spodenkach i nie chcę na pewno nosić takich dużych słuchawek. Te zapewniają mi swobodę, wolność
ale także to, że na przykład jeżeli prowadzę jakąś rozmowę, jestem wymiutowany, mogę iść spokojnie do kuchni, zrobić sobie kawę, nalać wody, wrócić tu i zasięg cały czas jest. W razie potrzeby, naciskając guzik, mogę raz, dwa się odmutować i prowadzić dalej rozmowę. Czy pod tym kątem bardzo mi się sprawdzają. I taka jeszcze jedna mała rzecz wyszła w trakcie tego testu, trochę niezamierzona. Jak widzicie, OpenCom w ogóle nie przeszkadza, jeżeli korzystamy z okularów przeciwsłonecznych. Pewno gdybym miał te duże takie słuchawki, to by mi przeszkadzało. Z OpenCom luzik. Zero problemu, zero stresu. Ostatnią taką ciekawostką jest to, że ze względu na to, że ja je łączę z loopem, który jest w stacji dokującej, którą mam tutaj na moim biurku, to niezależnie czy pracuję na moim prywatnym komputerze, czy podłączam komputer służbowy do stacji dokującej, wtedy cały czas słuchawki są połączone z loopem, który łączy się z tym akurat konkretnym urządzeniem, które jest podpięte do stacji dokującej. Myślę, że mogę przejść już powoli do podsumowania. Dla mnie słuchawki są rewelacyjne. To jest to, czego szukałem przy pracy biurowej, ze względu na to, że są wygodne, na długo starczają z baterią, nie trzeba ich bardzo często ładować. Do tego dźwięk jest bardzo fajny i wyciszenie jest rewelacyjne. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że są warte swej ceny. Ja z nich korzystam już jakieś 10 miesięcy i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ani razu mnie jeszcze nie zawiodły, więc zdecydowanie polecam. Mam dość bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o słuchawki. Zaczynałem od takich słuchaweczek na kabelku. Potem zrobiłem krok dalej. Kupiłem sobie słuchawki, które również były na kablu, ale już takie bardziej profesjonalne, na uszy, z mikrofonem. Następnie zrobiłem kolejny krok. Miałem już takie bezprzewodowe słuchawki, ale również dość mocno zabudowane, dość ciężkie, co sprawiało, że po kilku godzinach użytkowania to już nie było to. Głowa bolała, uszy bolały, więc stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić i poszedłem właśnie w stronę tego, co mam sprawdzone, tego, co lubię, czyli przewodnictwa kostnego.